Witajcie na kanale Ulożka, ja jestem Ewa i dzisiaj zrobię coś, czego prawdopodobnie większość z was się nie spodziewa, bo dzisiaj, moi drodzy, zostanę adwokatem diabła. Fagata to influencerka, na podstawie której zachowania już kilkukrotnie rozmawialiśmy sobie na tematy różnych mechanizmów psychologicznych, czy to różnych zjawisk i zazwyczaj tematem głównym tych filmów były takie relacje damsko-męskie i towarzyszące im. Kilka dni temu jednak, jak to na rasowego śmiertelnika przystało, przewijałam sobie Instastory siedząc na kibelku i zobaczyłam coś, obok czego po prostu, nie mogłam przejść obojętnie. Już wczoraj wieczorem myślałam, że jest dobrze, a jednak nie jest i nadal się czuję strasznie. Plus jeszcze wstaję i widzę jakieś szoty, jak dorosły facet mnie obraża, jakiś youtuber, czy nie wiem kto to jest. I jakby normalnie by się do mnie przyjęła, ale to, że jestem w jakimś epizodzie depresyjnym, to po prostu się poryczałam. Nigdy nie sądziłam, że ja, osoba, która przeszła przez anoreksję, bulimię, miała ogromne problemy z samoakceptacją, że ja się kiedykolwiek będę musiała tłumaczyć komukolwiek z tego, jak wyglądam, albo z tego, ile ważę. Wiecie, co mnie zakuło strasznie w całej tej sytuacji? To totalnie nie jest pierwsza sytuacja, w której Fagata tłumaczy się swoim obserwującym ze swojej wagi. Kochani, nie sądziłam, że kiedykolwiek będę musiała tłumaczyć takie rzeczy, ale dostaję pełno komentarzy, że się ulałam, jestem gruba, a właśnie wręcz przeciwnie, ostatnio schudłam. Na nowym zdjęciu siedzę jakoś tak w ten sposób i to, co wy widzicie, to są moje biodra. Ja nie jestem taka szeroka tutaj w brzuchu, tylko w biodrach. Mam szerokie biodra, jestem ogólnie klepsydrą, mam duży biust, dużą pupę i jestem szeroka w biodrach. No i jak tak siedzimy, zobaczcie, nie mój brzuch jest taki wielki, tylko biodra. What the fuck? Jeszcze najlepsze jest to, że kobiety mi piszą: gruba jesteś, ty nie ważysz tyle. I w ogóle. Jakby... Co, ty nie masz bioder, laska? Tobie dupa wyrasta z pleców. Co tyle na dzisiaj? Gdy robisz coś w sieci, jakby musisz liczyć się z tym, że ludzie będą cię oceniać. Będą oceniać to, jak się zachowujesz. Będą oceniać to, co mówisz. Będą oceniać, jak to mówisz. I będą oceniać, jak wyglądasz. I nieważne, jakby się z tym walczyło, ludzie będą tak robić, bo to jest zwyczajnie ludzkiej natury z dnia na dzień od tak nie da się zmienić. Ale to my możemy zmienić to, jak właśnie na to ocenianie będziemy reagować. Wyszydzanie i drwienie z cudzego ciała lub ogólnie z fizycznego wyglądu doczekało się swojej dumnie brzmiącej nazwy i jest nią body shaming. A jeżeli chodzi o same źródła takiego zachowania, no to oj byczku, od takiego zwykłego hejtu na zasadzie kiedy to hejter prowokuje i próbuje leczyć na przykład jakieś swoje kompleksy twoim kosztem poprzez programowanie mózgu od dzieciaka na psychologii ewolucyjnej i mechanizmach obronnych kończąc. Jeśli chodzi o sam mechanizm działania hejtu, to więcej mówię o tym w tym filmie. Możecie sobie kliknąć, zobaczyć, bo wydaje mi się, że jest to taki film, który może się przydać każdemu z nas, bo szansa, że ktokolwiek z nas nie został dotknięty hejtem chociaż raz w życiu jest. A poza tym możecie zobaczyć na tym filmie, jak wyglądam w naturalnym kolorze włosów, bo nie, różowy, haha, to nie jest mój naturalny kolor włosów. W przypadku psychologii ewolucyjnej sprawa też wydaje się dosyć jasna. Kiedy samica dostrzeże inną samicę, którą oceni świadomie bądź też nie, jako zagrożenie, może wówczas rzec tak do swojego samca alfa. Zobacz jaka paskudna rura, ale ma grube obleśne nogi. A ta cera obrzydliwa. A widziałeś te 3 włosy na krzyż? Sama tapeta, ona naturalnie tak nie wygląda na stówę. Sztuczna zrobiona, cała nienaturalna. Jakby... Wiecie, o co chodzi? Podważenie atrakcyjności fizycznej innej osoby sugeruje tam nam z tyłu głowy o podważeniu atrakcyjności pakietu genów, które nasza konkurencja ze sobą niesie. Nasze inne zwierzątko instynktownie dąży do zrobienia crossoveru z innym pakietem supergenów. I dlatego to podważenie atrakcyjności ma na celu zminimalizowanie tego zagrożenia, jakim jest wrogie przejęcie atrakcyjnego pakietu genów, z którym nasz pakiet genów uważa, że zrobiłby perfect match. Sytuacja jest też dosyć ciekawa, jeżeli chodzi o to całe programowanie mózgu od dzieciaka. Nie wiem, czy zwróciliście kiedykolwiek na to uwagę, ale postacie w bajkach, na przykład tych disneyowskich, no nie? Próbujmy sobie teraz przypomnieć tak na szybko,
Jak zazwyczaj przedstawiane były czarne charaktery. Baba z Małej Syrenki, paskudny typ z Pocahontas. Przeprowadzono kiedyś takie badanie i okazało się, że 64% wybranych do tego badania filmów przedstawiało otyłe postacie jako nieatrakcyjne, złe, okrutne i nieprzyjazne. Nawet powiem wam tak z własnego doświadczenia, że ja się wychowałam na bajkach Disneya i bardzo ciężko jest mi przypomnieć sobie w ogóle jakąś taką postać większych gabarytów, która byłaby przedstawiona jako spokomorda. Powiem wam, że w ogóle tęsknię za moimi filiżankami, ale muszę je jeszcze dowieźć z Torunia, bo na pierwszym rzucie przy przeprowadzce się nie zmieściły. I faktycznie jak tak na spokojnie się nad tym pomyśli, no to coś w tym jest. No a wiadomo, z czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Na swoim Instastory Agata mówiła również, że pod jej adresem takie miłe komplementy kierują nie tylko kobitki, ale i uroczy młodzi dżentelmeni. Plus jeszcze wstaję i widzę jakieś szoty, jak dorosły facet mnie obraża, jakiś youtuber, czy nie wiem kto to jest. Nie wiem, to ci ludzie, którzy komentują czy to, z kim sypiają młode dziewczyny, to jest wasz jakby cel, żebyśmy się popłakały. To was podnieca. Powiedziałeś, że ja nie jestem podniecająca. To może to cię podnieca? Jest taki mechanizm obronny, on się reakcja upozorowana nazywa. I polega on na tym, że pewne nieakceptowalne przez nas takie nasze impulsy, które się tam w nas budzą, w tym naszym innym zwierzątku, sprawia, że my zaczynamy zachowywać się w sposób przeciwstawny niż to, co podpowiada nam ten impuls. I jak to wygląda w praktyce? Może się zdarzyć, że u takiego dżentelmena gdzieś tam z tyłu głowy pojawi się głosik. Pragnę cię. Jednak może on sobie przy okazji zdawać sprawę z tego, że jego pragnienia względem danej osoby, no niekoniecznie są mile widziane, bo albo będzie pozostawał, nie wiem, na przykład w związku, albo przypuszcza, że osoba, do której wzdychano, nie odwzajemni jego uczuć. Jakby wiecie, o co chodzi. I wówczas możemy mieć do czynienia z taką sytuacją, kiedy on na przykład widząc dziewczynę, która mu się podoba, ale zdaje sobie sprawę, że nie będą żyć długo i szczęśliwie. Cicho! Przestańcie umierać, jak nagrywam filmy. Ale może sobie zdawać sprawę, że no prawdopodobnie nie będą żyli długo i szczęśliwie i że nie będzie im zielono. Może jej wówczas w DM-ach albo w odpowiedzi na Instastory napisać coś takiego. Kurwo, nie masz talentu, nie imponujesz mi, widziałem lepsze. Wypierd... O samych negatywnych skutkach body shamingu mam nadzieję, że nawet nie muszę wspominać, bo wydaje mi się, że jest to tak oczywiste, że jak to mówił klasyk, nie będę obrażać waszej inteligencji. No bo wiecie, ten cały pakiecik niesie ze sobą obniżone poczucie własnej wartości, zaburzenia odżywiania, dysmorfię ciała, depresję, jakieś lęki, nic specjalnie przyjemnego. Ale wierzę w to, że mając tą świadomość, skąd tak naprawdę bierze się to paskudne zachowanie innych ludzi, dużo łatwiej jest zrozumieć, że to nie w nas bardzo często tkwi ten problem, a w osobach kierujących do nas takie komunikaty. I mi osobiście takich osób jest zawsze bardzo żal, bo ja widzę, że one nie potrafią ze swoimi problemami poradzić sobie w sposób adaptacyjny. I tą toksynę, która się w nich kotłuje, wypluwają dalej w świat i jakby zarażają innych ludzi. Oczywiście zdarzają się też takie sytuacje, jak na przykład ta, która dotknęła osobiście mnie jakiś czas temu, bo na naszej grupie na fejsie Psycholoża, bardzo fajna grupa, bardzo polecam, super ludzie, super dyskusje, super memy, wbijajcie, pojawił się taki post. Nie chcę, żebyś brała to osobiście, ale chyba więcej spanka potrzebne. Część lożkowej społeczności w ogóle pod tym postem ruszyła mi na ratunek na zasadzie kto pytał i w ogóle taka społeczność, co za tobą w ogień skoczy, to jest prawdziwy skarb. Ale wiecie co, ja serio podejrzewam, że intencja, która przyświecała autorowi tego posta, była spoko i chodziło o taką troskę i być może tej osobie bardzo zależało, żeby do mnie ta informacja dotarła, bo ja kojarzę osobę, która napisała ten post. Ja w ogóle kojarzę sporą część z was, szczególnie tą, która jest no aktywna, czy to na grupie, czy to właśnie w komentarzach pod filmami, więc była to osoba zaangażowana w tą naszą społeczność lożkową, no nie? I powiem wam, że zanim usiadłam do nagrania tego filmu, ja tak się zastanawiałam, czy uzewnętrzniać się z tą moją prywatą, ale stwierdziłam, że w sumie spoko, bo jeżeli chodzi o taką całość i cały kontekst tej mojej wypowiedzi, to będzie to dosyć istotne. Słuchajcie, ja jestem tym typem człowieka, po którym od razu widać po twarzy, jeżeli coś jest nie tak. I nie będę ukrywać, moje ostatnie 2 tygodnie to był jakiś dramat. No naprawdę, te ostatnie 2 tygodnie były
zajebiście ciężkie dla mnie. Wiecie, zaczęły się już zajęcia na studiach. Ja też się przeprowadzałam, więc musiałam zagęścić ruchy, jeżeli chodzi o całą pracę. Nagrać i zmontować filmy do przodu. W dzień, kiedy już wszystko było gotowe i ja się miałam wyprowadzać, mój dziadek zasłabł i był reanimowany i został przewieziony do szpitala. Więc ja w tym całym stresie, ponieważ wszystko już było też przygotowane i cała ekipa przeprowadzkowa po prostu była gotowa, my w tym stresie przewoziliśmy te wszystkie rzeczy do Warszawy. A chyba nie muszę wam też mówić, jaka jest sytuacja, jeżeli chodzi o szpitale. No nie? Nie wejdziesz do szpitala, nie będziesz mógł się zapytać, jak ta osoba się czuje, nie będziesz mógł się pożegnać. Mój dziadek dostał potem sepsy. Mam problem ze znalezieniem praktyk, bo korona apokalipsa nie pomaga znaleźć fajnych praktyk. Jeżeli ktoś chce wziąć mnie na praktyki, a jest z Warszawy, niech napisze do mnie maila. Proszę, będę najlepszym pracownikiem na świecie. I do tego doszło jeszcze kilka innych ciężkich rzeczy z prywatu, o których nawet nie mam ochoty mówić publicznie. I podejrzewam, że gdyby to było jedno wydarzenie, to tak bardzo nie odbiłoby to się na moim samopoczuciu i wyglądzie, ale że to wszystko się też tak skumulowało, no to w efekcie skończyło się nieprzespanymi nocami. Wiecie, ja szłam spać o normalnej ludzkiej porze i leżałam do 6 i nie wiedziałam, na który bok się położyć. I u Fagaty była bardzo analogiczna sytuacja. Ostatnio byłam na badaniach, ponieważ miałam podejrzenia, że mam chorą tarczycę i dowiedziałam się, że nie mam chorej tarczycy, ale mam inne problemy, przez które nie mogę mieć w tej chwili dzieci. I mówię wam to i tak się trochę bardziej otwieram, jeżeli chodzi o moją prywatę, bo nie każdy twórca będzie czuł taką potrzebę, żeby nagrać film na temat każdej trudności, jaka go spotkała w życiu. Ja do tej pory, jeżeli chodzi o te konkretne wydarzenia, nie czułam takiej potrzeby. It is what it is. Żyćko doświadcza wszystkich porówno. I of course ja mam też tą świadomość, że ja totalnie nie musiałam się odnosić do tego postu, co nie? I w ogóle mogłam olać całą sprawę. Ale pomyślałam, że jest to dobry przykład po prostu, żeby podeprzeć to, że rzucanie uwag na temat wyglądu innych osób, nawet jeżeli to jest w trosce, co nie? Nie do końca jest tym takim super pomysłem. Wiecie, ludzie mają lustranie i czasami za tym wyglądem mogą kryć się takie trudniejsze przeżycia, nie? Niekoniecznie jakaś przechlana noc, czy zakuwanie do sesji, albo pierdolenie kebaba codziennie do piwka i unikanie aktywności fizycznej jak ognia. Ja to trochę porównuję do powiedzenia komuś, że ma jedynkę szminką, że zęba. Bo można w dobrej wierze ryknąć przy całej grupce znajomych. Ej mordo, ujebasz sobie jedynkę szminką. Albo zrobić to subtelnie jak Ariana Grande. Wait, what did you say? How much do your fans mean to me? They're so supportive. How much do your... Hold your wine. Thank you for telling me. I got you, don't worry. Dajcie mi znać w komentarzach, co wy w ogóle sądzicie o takim body shamingu. Dajcie znać, czy sami też doświadczyliście kiedyś czegoś takiego. Jeżeli jesteście into psychologia, nie zapomnijcie o subskrypcji, dajcie kciuka w górę dla zasięgu. Wbijcie na moje social media, Instagram pani psycholożka, mam też Twittera. I widzimy się w kolejnym filmiku. Besuski!